były członek zorganizowanej grupy przestępczej? Można tak też o panu powiedzieć? Popełniałem przestępstwa. Jeżeli ci ludzie mieliby odwagę walczyć z korupcją, to panie redaktorze, chyba powiem coś, o czym wcześniej nie mówiłem. Ten wiceminister, najwyższym rangą funkcjonariuszom w CBA przedstawia informacje, jakie pozyskał. I on za kilka tygodni zostaje odwołany, a Beata Szydło mu mówi: jesteś zdrajcą, na swoich się nie donosi. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Od teraz ten kanał możesz wspierać na subpi.pl. Szczegóły w opisie filmu. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Pan teraz w Olsztynie? Mieszkam w Olsztynie. No to przynajmniej człowiek mnie pozna. Może jak mi kiedyś głupota do głowy wpadnie, żeby wrócić do polityki, to go przekonam, żeby zrobić tu spotkanie. No. No. Zamierza pan wracać? Nie, dostałem propozycję, żeby kandydować na prezydenta Olsztyna, ale nie podjąłem tego wyzwania. Jak to jest, panie Tomaszu? Ludzie zapomnieli to, co pan zrobił? I wróciła wiarygodność, zaufanie do pana? Ja na pewno jestem osobą bardzo kontrowersyjną i pomimo tego, że odkryłem prawdę funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego za czasów rządów Kamińskiego i Wąsika, to nie jest tak, że tym jednym ruchem wszystkich do siebie przekonałem. Ostatnio udzieliłem wywiadu trenerowi klubu Mastersów Pływackiego. Ja 12 lat zawodowo trenowałem pływanie. Byłem 5-krotnym mistrzem Polski juniorów, wicemistrzem Polski seniorów i właśnie Andrzej Skorykow, on ze mną przeprowadził wywiad, zdecydował się na niego dlatego, że stwierdził, że jestem w jego mniemaniu pierwszym politykiem, który przyznał się do błędu, odkrył karty, uderzył się w piersi, przeprosił za to, co złego zrobił i chciał zrobić ze mną wywiad tylko i wyłącznie na temat sportowy, pływania i innych dyscyplin, z którymi się w przeszłości zetknąłem. I rzeczywiście prawie godzinny taki wywiad powstał. Udzieliłem mu wypowiedzi do pytań, które mu zadawałem. I no, też byłem mocno zszokowany, że jednak tą część sportową, bardziej liberalną, niezwiązaną ze środowiskami prawicowymi właśnie przekonałem do tego, że jednak no, jestem osobą wiarygodną. No właśnie, no bo co, bo była zbrodnia, było wyznanie win i udało się już odkupić. Była też pokuta. Była pokuta? Już pokuta się zakończyła? Nie, no pokuta była wymierzona przez Kamińskiego i Wąsika. To przecież nic innego jak wszczęcie postępowania wymierzonego w Stowarzyszenie Helper, postawienie zarzutów rzekomego przywłaszczenia pieniędzy, co jest nieprawdą i od samego początku mówiłem, że ta sprawa jest ukierunkowana politycznie. To przecież nikt inny jak Maciej Wąsik na jednym ze spotkań w KPRM-ie powiedział mi, że jeżeli nie będę zeznawał w postępowaniu w prokuraturze na Pradze w Warszawie zgodnie z tym nurtem kłamliwym obciążającym państwa Kwaśniewskich czy panią Weronikę Marczuk, to poniosę konsekwencje. Rzeczywiście ja tam mówiłem i składałem zeznania tak jak wcześniej, czyli kłamliwe. Postępowanie to na prokuraturze na Pradze w stosunku do mnie zostało umorzone po tym, jak PiS przejął władzę w Polsce i przejął prokuraturę, bo wtedy też doszło do zmiany prowadzącego to postępowanie prokuratorskie. Młody prokurator wziął to w ręce i zamiótł tą sprawę pod dywan. Zresztą ja nie oczekuję, żeby I jeszcze, dziś... panie Tomaszu, jeżeli pan pozwoli, będziemy rozmawiali też o tych sprawach, ale tak w ogóle na wstępie. Są jakieś pytania, na które nie chciałby pan odpowiadać? Jest jakaś sfera, której nie powinniśmy pana zdaniem poruszać w tym wywiadzie? Na pewno dziś pielęgnuję prywatność mojego domu, mojej rodziny, moich dzieci, aczkolwiek nie do końca. No, na tyle, na ile mogę się pochwalić osiągnięciami moich bliskich, to chętnie to robię. Bo gdybym pana chciał przedstawić tutaj widzom i zazwyczaj też gdy oglądałem rozmowy z panem przeprowadzane, były agent CBA, znany jako agent Tomek, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, Tomasz Kaczmarek. A co by pan powiedział na takie przedstawienie też
były członek zorganizowanej grupy przestępczej, można tak też o panu powiedzieć, w obliczu tego, co pan mówi, jak działały struktury Centralnego Biura Jeżeli by Antykorupcyjnego. pan redaktor użył takiego sformułowania, nie obraziłbym się, bo rzeczywiście znamiona czynów, postępowanie, hierarchizacja struktur CBA pod rządami Kamińskiego i Wąsika wypełnia te wszystkie elementy opisujące zorganizowaną strukturę przestępczą, bo mamy kierownictwo, mamy rozkazy, mamy polecenia, no i mamy żołnierzy, którzy te polecenia wykonują. Ja w związku z tym złożyłem zawiadomienie o możliwości o popełnieniu przestępstwa przez Kamińskiego i Wąsika, ale w tym zawiadomieniu też złożyłem wniosek, aby objąć mnie instytucją świadka koronnego. Ale no właśnie, nie co jest tym po to... świadkiem koronnym? Bo pan od dłuższego czasu, od kilku miesięcy daje sygnał prokuraturze w wypowiedziach medialnych. Że jestem gotowy. Że jest pan gotowy. Tak I jest. co, była jakaś odpowiedź? Już jest pan tym świadkiem? No, nic ze strony prokuratury się nie wydarzyło, poza tym, że prokuratura krajowa, zawiadomienie, które złożyłem w prokuraturze rejonowej w Olsztynie, to zawiadomienie zostało przesłane do prokuratury krajowej, a prokuratura krajowa przesłała to zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie. Pisemnie zostałem o tym poinformowany, no ale trudno było liczyć na to, aby prokuratorzy Ziobry, którzy rozsiedli się zarówno w prokuraturze krajowej, czy prokuraturze okręgowej w Warszawie, z impetem i chęcią chcieli podjąć to postępowanie i dziś wyciągać na światło dzienne przestępstwa Kamińskiego i Wąsika, czy innych funkcjonariuszy, którzy na ich polecenie działali. Bo konkretnie w jakiej sprawie chciałby pan być tym świadkiem koronnym? Szeroko pojętych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem CBA pod rządami Kamińskiego i Wąsika. Chociażby preparowania nieprawdziwych materiałów dowodowych mających postawić zarzuty osobom, które były w tamtym czasie w zainteresowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No, wie pan, ogromnym dla mnie zaskoczeniem jest chociażby wypowiedź byłego wiceministra, pana posła Ardanowskiego, który mówiąc o tym, że był wiceministrem w Ministerstwie Rolnictwa pod rządami świętej pamięci pana Andrzeja Lepera, mówi wprost, że nie było żadnych przesłanek świadczących o tym, aby pan Andrzej Leper miał dokonywać się działań związanych z jakimiś działaniami korupcyjnymi. No już mamy bardzo mocny sygnał wprost z jądra, bo to jest bardzo prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, sygnał z jądra PiS-u mówiący o tym, że jednak były działania mające łamać kręgosłupy swoim przeciwnikom czy konkurentom politycznym. A jak złamano panu kręgosłup? Pan mówił o tym, że ta propaganda, też nasączanie pana i całego środowiska, które przy pierwszym PiS-ie było za tą partią, było w tych strukturach i państwowych, i w rządzie, było tak silne, że pan był święcie przekonany, że pan działa na rzecz ojczyzny, osaczając chociażby Beatę Sawicką, Weronikę Marczuk, używając swoich atrybutów. Był pan młody, długowłosy, kobiety może to lubiły, tak? I wykorzystując tego typu techniki operacyjne, niszczył pan ludzi. Indoktrynacja ze strony szefostwa CBA była ogromna, ale należałoby ją podzielić na kilka elementów. One przede wszystkim zaczynały się od tych prostych ruchów, najprostszych, czyli pieniądza. Tak, ściągnięcie do CBA funkcjonariuszy z różnych służb działających w Polsce i na samym początku zaproponowanie im wynagrodzenia o wiele większego, niejednokrotnie, dwukrotnie większego niż w służbach, w których... Ile pan dostał po przejściu do Centralnego Biura Antykorupcyjnego? 2 razy tyle, ile zarabiałem. Pamięta pan, w jaka to była Centralnym stawka? Biurze Śledczym. Nie, to było już tak dawno, że kwoty nie A to pamiętam. było powyżej średniej krajowej? Na pewno. Na pewno. I to Ale oprócz tego, że hej, panie Tomaszu, czy tam pewnie na ty do pana się zwracano, będzie wyższa pensja, będą bonusy, będą wyjazdy do tym właśnie chciałem domów powiedzieć. publicznych w Wiedniu. To też było w zapowiedziach? O tym chciałem powiedzieć. Zaczęło się od mamienia właśnie wynagrodzeniem. Później pokazano, że są środki na to, aby wynagradzać
tych najwierniejszych premiami za oddanie, lojalność i zaangażowanie w sprawy, które z punktu widzenia politycznego były najistotniejsze dla szefów CBA, ale też była taka bardzo daleko posunięta indoktrynacja polityczna, bo funkcjonariuszom wmawiano wręcz, że są potomkami żołnierzy wyklętych i jest to służba, która ma walczyć o wolną, niepodległą Polskę, tak jak kiedyś w przeszłości robili to żołnierze państwa podziemnego. I jak pan widział taką Beatę Sawicką, taką Weronikę Marczuk, to widział pan w nich, nie wiem, tych NKWD-istów, tych potomków Sowietów i komunistów, tych, którzy zagrażali Polsce? Rzeczywiście te polecenia w sposób bezrefleksyjny i ślepy wykonywałem. Ale co pan czuł, jak pan otrzymywał zadanie rozpracowania i wrobienia w aferę? No nie chciałbym panu redaktorowi powiedzieć, że nie czułem nic, bo można byłoby ciekawi, tak... dlatego zadałem na początku panu pytanie, o czym możemy rozmawiać, bo tak naprawdę to też mnie interesuje. Taka ludzka postawa. Jesteśmy rówieśnikami. I ja pamiętam, o czym ja myślałem w tamtym czasie, jak starałem się, nie wiem, zadbać o rodzinę, jak budowałem karierę swoją zawodową, czy miałem zaprzątniętą głowę. Ale świetnie, jeżeli pan redaktor pozwoli, świetnie pan tutaj zwraca na elementy życia prywatnego, codziennego, w których ja nie uczestniczyłem, bo ja w tamtym czasie nie miałem rodziny, nie zajmowałem się dziećmi. Zawodowo, jeżeli chodzi o strukturę służb specjalnych, wylądowałem całkiem nieźle i proszę nie zapominać o tym, że zanim trafiłem do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, byłem już bardzo doświadczonym przykrywkowcem i to obywatele Polski, państwo polskie wyłożyło na mnie niemałe pieniądze, aby mnie wyszkolić. Ja najdłużej, bo prawie rok czasu, żyłem i funkcjonowałem w strukturach właśnie zorganizowanej grupy przestępczej handlującej narkotykami, papierosami czy kobietami. I co pan wtedy przeżywał? Bo to wtedy jako młody chłopak, jeszcze przed 30, tak, jeżeli się na pewno nie mylę, no to zderzenie z takim środowiskiem przestępczym, o którym pan mówi, bandyckim, no to nie spływa tak sobie po człowieku, tylko zostawia trwały ślad. I wtedy być może, z tego co pan teraz mówi, ta pana psychika, konstrukcja psychologiczna została gdzieś naruszona. W Centralnym Biurze Śledczym patologią. Było to świetnie zorganizowane, ponieważ ja na bieżąco miałem kontakt z psychologiem, który był zatrudniony na stałe w jednostce i tacy funkcjonariusze jak ja, infiltrujący struktury gangsterskie, mogli korzystać ze wsparcia A takich, co pan robił w tych psychologów. strukturach gangsterskich jako przykrywkowiec? Popełniałem przestępstwa. Proszę powiedzieć. Dokładnie, no, handlowałem narkotykami, handlowałem kradzionymi samochodami, przemycałem narkotyki przez granicę, przez Bałtyk, handlowałem też kobietami do agencji towarzyskich, materiałami wybuchowymi. Ale czy to było tak, że jeżeli pan, nie wiem, załóżmy handlował kobietami, czy przewoził pan narkotyki, to załóżmy służba celna wiedziała, że kim pan jest? Czy pan po prostu był w 100% no też takim gangsterem? Chociaż pan miał świadomość na pewno, że pan wyjdzie obronną ręką, jeżeli będzie jakaś wtopa. Jedno, co musi zaistnieć w tego rodzaju działaniach, to musi być na to zgoda sądu, tak? I wniosek, czy prokuratora generalnego. I żeby móc tego rodzaju przestępstwa zgodnie z obowiązującym prawem popełniać, musi być na to zatwierdzony wniosek o przeprowadzenie właśnie takiej operacji specjalnej. To nie jest tak, że dopuszczam się tych przestępstw bezkarnie. Muszę mieć zgodę prokuratora generalnego i sądu na prowadzenie takich czynności w ramach działań kombinacji operacyjnej i za każdym razem takie zgody były realizowane. Mogłem liczyć na wsparcie ze strony psychologów wspierających jednostkę przykrywkową w Centralnym Biurze Śledczym i to było w tamtym okresie realizowane. Dlatego przechodząc do Centralnego Biura Antykorupcyjnego byłem już doświadczonym przykrywkowcem i moje umiejętności, nie tylko wizerunek czy długie włosy, to nie było elementem przenikania do struktur biznesowych czy poznania Beaty Sawickiej, innych osób, ale to były moje umiejętności interpersonalne w nawiązywaniu relacji i kontaktów.
pan wymienił jednym tchem te przestępstwa, które pan popełniał w ramach pracy i rozpracowywania przestępców, ale gdyby pan mógł się zatrzymać nad jakimś konkretnym przypadkiem, żeby zobrazować widzom, w czym tak naprawdę pan brał udział, jak pan handlował kobietami, to pan wiedział, że no, te kobiety czeka tragiczny los, że gdyby pan powiedział, nie wytrzymuję tego, nie będę sprzedawał tej kobiety, ja ją wyciągnę z tego bagna, ona zasługuje na normalne życie. Ja uczestniczyłem w takich, nazwę to dealach, czy transakcjach, gdzie te kobiety się godziły na ten los. Nie odbywało się to w sposób taki porwańczy, czy zmuszania do prostytucji, natomiast sam mechanizm przestępczy istniał, natomiast dzięki tym działaniom niejednokrotnie te kobiety, które były uzależnione od alkoholu, od narkotyków, udało się uratować i z tego świata przestępczego wyrwać, ale też przypominam sobie, kiedy jedną z moich pierwszych operacji, kiedy kupowałem materiały wybuchowe odzyskane z niewybuchów, z poligonów i człowiek, który handlował tymi materiałami, pokazywał mi, w jaki sposób podłączyć zapalnik do materiału wybuchowego, a robił to w pokoju, w którym leżała jego roczna córeczka, to całe życie przeszło mi przed oczami, że jak to wybuchnie, to z tego budynku, w którym my się znajdowaliśmy, nic po prostu nie zostanie. I na takie ryzyko pracy pod przykryciem się godziłem i były z tego efekty w postaci zatrzymania tych bandytów. Były takie efekty, ale też pan wewnętrznie przesuwał te granice takiej wewnętrznej przyzwoitości i etyki, gdzieś, żeby w imię wyższego celu doprowadzić do skazania innych To mówimy przestępców. już o czasach CBA. Tak? Znaczy jeszcze do tego CBS-u się odnoszę, żeby zrozumieć dokładnie, z jakim bagażem wszedł pan do tego CBA. Tym, czym mogę się naprawdę pochwalić, że praca w Centralnym Biurze Śledczym pod kierownictwem osób, które zarządzały jednostką przykrywkową, była na bardzo wysokim poziomie profesjonalizmu i nigdy nie dochodziło w tych działaniach do sytuacji, w których byłoby naciągane prawo, czy przekraczane jakieś normy. Wszystko, co w tamtym czasie robiliśmy... Chodzi mi o pana wewnętrzne normy. Bo moje wewnętrzne normy nawet były... działając w słusznej sprawie. Ja sam wiem po sobie już w wieku starszym, bo jesteśmy już w takim wieku już trochę Chodzi panu średnim. redaktorowi, czy zadrżała mi powieka? Sam wiem, jakie piętno na mnie pozostawiła sprawa pogranicza polsko-białoruskiego, w którą się bezpośrednio zaangażowałem, z czym się zetknąłem. Że wiem, że to ze mną zostanie na tylko zawsze. że w tych pana materiałach z pogranicza, gdzie miał pan do czynienia z ludźmi dalece i mocno pokrzywdzonymi, tak, które szukają lepszego życia, bo w swoich państwach tego nie otrzymywali, a wręcz byli ofiarami systemów tych państw, w których żyli, mi powieka niestety nie zadrżała, jeżeli miałem do czynienia z handlarzem narkotyków i wiedziałem, że te narkotyki mogą trafić do ludzi uzależnionych, ale też do dzieci. Ale po takich sytuacjach, kiedy ktoś do ciebie mierzy z broni, kiedy znajdujesz trupa jednego, drugiego, kiedy widzisz obojętność służb, które mogłyby uratować człowieka, a tego nie robią. Człowiek wraca do domu z tym wszystkim, organizuje te pogrzeby i przeżywa. I to wszystko zostaje. Na pewno gdzieś się odkłada mimo tego tak. słusznego celu, do którego... Ale też się pojawia pewnego rodzaju na pewno znieczulica zawodowa. I o to mi chodzi, że po tym, co pan przeżył w CBS-u, gdy wszedł pan do tego CBA, to jak wyglądało przekazanie panu zlecenia na Beatę Sawicką? Było dosyć proste, ponieważ dostałem rozkaz, aby udać się i zapisać na kurs dla członków rad nadzorczych z kapitanem Skarbu Państwa. Dostałem informację, że będą tam w tym kursie uczestniczyli politycy Platformy Obywatelskiej i dostałem polecenie wprost, że mam się z tymi ludźmi zapoznać, zakumplować, zaprzyjaźnić, a co później, to się okaże. Ktoś powiedział panu? Zaprzyjaźnij się, rozkochaj w sobie panią Beatę? Ja nie szedłem tam po to, żeby podnosić swoją indywidualną wiedzę
w zakresie przepisów funkcjonowania tych spółek, tylko miałem zapoznać się z politykami, przedstawicielami Platformy Obywatelskiej. Natomiast rozkazy w miarę jakby rozwoju sytuacji i relacji z tymi politykami, czy z samą Beatą Sawicką, no, były przekazywane na późniejszym etapie. To wiadomo, że w tego typu relacjach to jest żywy człowiek, jest dynamiczna sytuacja i podejmuje się decyzje nawet z godziny na godzinę, czy z dnia na dzień, tak? W jakim kierunku trzeba pójść. I rzeczywiście... Ale ktoś pana motywował, ktoś podpowiadał, pan z kimś konsultował właśnie ten dynamiczny rozwój sytuacji? Jak najbardziej z kierownictwem CBA, ale też Z kierownictwem, pamiętam, czyli z kim? no, z szefem CBA, panem Wąsikiem, z dyrektorami CBA, tymi, którzy zostali wraz z Wąsikiem Czyli i z Maciejem Kamińskim. Wąsikiem, z Mariuszem Kamińskim. Tak, z Ernestem Bejdą. Z Ernestem Bejdą. Pan dyskutował o tym, jak wygląda to rozpracowywanie Beaty Sawickiej. Znaczy oni przedstawiali mi to, na czym im zależy, w jaki sposób te relacje mają przebiegać, ale też mówili mi o celach. A gdy mówił pan im o tym, że być może będzie potrzebne jakieś zbliżenie intymne, słuchajcie, ona się we mnie zakochała? Mówił pan im o tym? Nie mówiłem, bo takich relacji w naszych spotkaniach kompletnie nie było. Tak? I żadnych zbliżeń intymnych nie było. To, co piszą do tej pory media... Jakiś pocałunek miał być. Nie było nigdy takiej sytuacji. Także to ja bardzo chętnie chciałbym się opierać na faktach, tak? I na sytuacjach, które rzeczywiście miały miejsce. Jeżeli są kwestie, co do których wiedzy nie mam i czegoś nie wiem, to ja po prostu o tym nie mówię. Nie koloryzuję, nie wymyślam, ponieważ ale chodzi mi też tutaj o rolę pana przełożonych. Na ile oni mieli świadomość, w jaki sposób pan przeprowadza te akcje. Znaczy, żeby pan redaktor też miał jasność, bo Beata Sawicka nie była żadnym celem. Tak, ona po prostu była pomostem, czy inne posłanki, które były w tym, uczestniczyły na tym kursie dla członków rad nadzorczych, ale też i mężczyźni, posłowie, których tam poznałem. Oni mieli być takim pomostem do kontaktów chociażby z Donaldem Tuskiem, czy innymi prominentnymi politykami Platformy Obywatelskiej. Udało mi się poznać Jarosława Wałęsę, z którym też w ramach tej operacji wielokrotnie rozmawiałem, czy udało się dotrzeć do pana Marka Biernackiego. I to były nazwiska, które mocno elektryzowały szefostwo CBA w tamtym czasie. Ja się domyślam, że był ten cel nadrzędny, o którym zresztą pan już też mówił, że zarówno Donald Tusk, ale też Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy to te główne takie cele operacji CBA. Ale jeszcze o panu jako o człowieku chcę porozmawiać właśnie. Stąd interesuje mnie. No bo, znaczy, jeżeli traktował pan też jako pomost, tak? Taką Beatę Sawicką, czy może Weronikę Marczuk, ale zniszczył je pan. No tak, ale jeżeli chce pan się mnie zapytać, jakim byłem w tamtym czasie człowiekiem, to na pewno bezrefleksyjnym, bo refleksje przyszły dopiero wtedy, kiedy założyłem rodzinę, kiedy pojawiły się na świecie moje dzieci i wtedy zacząłem mocno myśleć o tym, co w mojej przeszłości się wydarzyło, że skrzywdziłem ludzi, że poprzez działania, jakie podejmowałem w CBA na skutek rozkazów, które były mi wydawane, zniszczyłem wielu osobom życie, ponieważ Beata Sawicka, będąc wtedy posłem na Sejm, straciła możliwość ponownego kandydowania, udzielania się w życiu publicznym, nigdy do tej aktywności nie powróciła. Ciekawe, co byłoby w jej życiu dziś, gdyby na swojej drodze nie spotkała agenta Tomka i całej machiny Centralnego Biura Antykorupcyjnego z tamtego czasu. A kontaktował się pan z nią może? Nie, z Beatą Sawicką się nie kontaktowałem, natomiast kontaktowałem się z byłym prezesem wydawnictw naukowo-technicznych, zresztą wspólnie przeprowadziliśmy rozmowę dla Superwizjera i mamy ze sobą kontakt do dziś, rozmawiamy ze sobą. A te relacje z Pawłem Wojtunikiem, bo wcześniej były złe, a teraz jak wyglądają? Mamy dzisiaj bardzo dobre relacje. Pan Paweł już ufa panu?
Myślę, że to jest, on sam powinien tej odpowiedzi udzielić, nie chciałbym wchodzić w jego szaty, natomiast to on był jedną z osób, która rekrutowała mnie do służby w jednostce przykrywkowej. To on był jedną z osób, która pokazała mi, w jaki sposób przykrywkowcy działają i funkcjonują. Moja pierwsza operacja specjalna w Centralnym Biurze Śledczym to była operacja, w której Paweł Wojtunik jako przykrywkowiec sam pracował. Dlatego on w środowisku policjantów, funkcjonariuszy pracujących pod przykryciem ma ogromny autorytet. Tego autorytetu dzisiaj nie odnajduje Kamiński z Wąsikiem, ponieważ oni poza tym, że wydawali sprzeczne z prawem polecenia, to nigdy sami w sposób fizyczny nie przeprowadzili żadnej sprawy. Natomiast odnosząc się tu konkretnie do Pawła Wojtunika, on zaczynał od samego początku, od dołu. Był po prostu przykrywkowcem. Bo ten proces taki, też tej pana drogi, on się powtarza. On się powtarza. Obserwując chociażby teraz te media przez ostatnie 8 lat i postawy dziennikarzy z tych mediów rządowych, one są bardzo zbliżone do tego, co pan reprezentował wcześniej, bo informacją, o czym pan doskonale wie, też można człowieka zniszczyć. Przekazywał pan też, tak jak pan ujawniał, informacje prawicowym dziennikarzom. No, Dorota Kania wytoczyła mi proces. Już ma pan proces? Tak. Trafił do mnie. Sąd w Warszawie będzie procedował. Jesteśmy na etapie udzielenia odpowiedzi. Zajmuje się tą sprawą pan mecenas, z którym współpracuje, pan Arkadiusz Basiak. Proszę przypomnieć, o co chodzi Dorocie Kani? W czym się poczuła urażona? Poczuła się urażona tym, że powiedziałem, że przekazywałem jej niejawne informacje z toczących się postępowań czy spraw operacyjnych prowadzonych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. No, już w 2009 roku po raz pierwszy pisała na temat Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Później te informacje powracały w 2010, w 2011 roku i te publikacje były efektem informacji, jakie otrzymała ode mnie. Bardzo jest, widzę w tym piśmie procesowym, które zostało do sądu skierowane, oburzona faktem, że podróżowaliśmy razem do Wrocławia, gdzie spotkała się z funkcjonariuszem prowadzącym sprawę hazardową i też otrzymywała informacje, dokumenty z tego postępowania. I pamiętam to akurat dokładnie, jakby było to wczoraj, gdzie interesowała się informacjami z tego postępowania dotyczącymi byłego sędzi Sądu Najwyższego. A jak wyglądało wtedy jej zachowanie? Ona mówiła do pana na tym? Co masz na tych platformersów, na tych lemmingów? Przede wszystkim... Dajesz, jedziemy. To co powiem teraz, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo pan, opinia publiczna, widzowie czy czytelnicy różnych mediów mogą sobie sami ocenić, w jaki sposób ci dziennikarze funkcjonują i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy oni są zbrojnym długopisem Prawa i Sprawiedliwości i czy działają na zlecenie tylko i wyłącznie tej jednej partii. Dobra, no to ja powiem od razu, są zbrojnym długopisem to wszyscy Prawa chyba wiedzą. Ja przeżyłem to sam. Wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach nie tylko takich zawodowych, dziennikarsko-politycznych, ale prywatnych, w których uczestniczył Wąsik, Hejke, ja, Kamiński i inni politycy, czy Sakiewicz. Pan też był związany jakimiś relacjami z Katarzyną Hejke? To już jest przeszłość dawna. Ale znamy się. Ale te relacje były bliskie. Znamy się z bliskich relacji, tak. To też pokazuje, że oczywiście człowiek jest człowiekiem i w różnych sytuacjach różne tam uczucia mogą wybuchnąć, ale to mieszanie się tego świata służb specjalnych i dziennikarzy, no to... Chciałoby się powiedzieć, że każda z tych stron czerpie z tego pewnego rodzaju korzyści. Zarówno dziennikarze, służby czy politycy. Jest to środowisko wzajemnej adoracji i dzisiaj
Świetnie by było wszcząć kontrolę i prześwietlić chociażby finanse, które trafiały ze spółek z kapitałem Skarbu Państwa, chociażby Orlenu, PZU, Lotosu, jakie sponsorowały te spółki Gazetę Polską, czy wszystko to, co jest podległe pod Sakiewicza, Hejkę i to środowisko dziennikarskie. I wtedy... A czy z pieniędzy z budżetu Centralnego Biura Antykorupcyjnego też w jakiś sposób ci dziennikarze byli wynagradzani? Tego nie wiem. Chociażby pośrednio. No bo na przykład, nie wiem, jeżeli pan jechał do Wrocławia z panią Kanią, no to wiózł pan ją służbowym autem? Nie, prywatnym. Prywatnym. Dlatego, panie redaktorze, o kwestiach, których wiem, mówię prawdę i nie podkoloryzowuję takich Nie, ale na przykład sytuacji. pan, nie wiem, tak jak działał jako przykrywkowiec i miał jakiś fundusz, żeby stawiać komuś jakieś napiwki, cokolwiek. Tylko trzeba to rozdzielić, tak? Tam, gdzie były prowadzone operacje specjalne i na przykład, czy takie działania legendowe i na przykład mój wyjazd do Wiednia z dyrekcją Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który był typowo rozpisany pod konkretne operacyjne działania. I do domów publicznych. I tam był wydatkowany fundusz operacyjny i publiczne pieniądze, tak, publiczny grosz. Rzeczywiście wtedy dostałem polecenie, żeby płacić wszystko za to, czego panowie ci sobie zażyczą, między innymi pobyty w domach publicznych. I tak też się stało. O tym powiedziałem. Wiem, że Roman Giertych i jego zespół w tym zakresie złożyli zawiadomienie do prokuratury i też czekam, aż zostanę zaproszony i przesłuchany w charakterze świadka w tej sprawie. A to był tylko taki jednorazowy wyjazd? Z moim udziałem jednorazowy. Innych nie znam. Innych pan nie zna. A jak pan się będzie bronił przed pozwem? Znaczy chciałoby się powiedzieć, że prawda sama się obroni. Nie chciałbym dzisiaj zdradzać tajników właśnie mecenasa, z którym współpracuję. Tak jak powiedziałem, Arkadiusz Basiak przygotowuje dosyć mocną odpowiedź i dosyć mocne argumenty w kontrze do tego, co przedstawiła Dorota Kania. Bo będzie pan zestawiał to, co ona publikowała z tym, co się działo, z tym, co robiły służby w tym samym czasie, żeby to jest pokazać chciałoby się powiedzieć, oczywistość, tak? Bo nie jest niczym nadzwyczajnym, żeby dziś wyłożyć na stół artykuły konkretnego dziennikarza i zadać pytanie, a skąd posiada taką wiedzę? Dziennikarz zasłoni się tajemnicą dziennikarską, sąd powiedzmy zwolni go z tej tajemnicy lub nie, nawet jeżeli zwolni, no to zacznie taki dziennikarz kluczyć i nie będzie chciał ujawniać swojego źródła tych informacji, no ale co najlepsze, a jak się to źródło pojawi i powie hola, ale to ja te informacje przekazywałem. Przecież one nie spadły z nieba, nie wyrosły spod ziemi. To ja przyszedłem, opowiedziałem, przyniosłem materiały, pokazałem zdjęcia, udostępniłem nagrania, bo dali mi to Kamiński z Wąsikiem. To komu wtedy sąd da wiarę? To dla mnie są rzeczy tak jasne i oczywiste, że aż ciężko z nimi polemizować. Może teraz opowiedzmy o pana byłych przełożonych. Mariusz Kamiński. Co z tym człowiekiem się takiego stało? Ja nawet z perspektywy tej granicy problemu uchodźczego, kryzysu migracyjnego, kiedy pamiętamy też wystąpienie Mariusza Kamińskiego w Sejmie, gdy tak ujmował się za uchodźcami, gdy mówił o tym, że trzeba im pomagać, a później z całą świadomością skazywał też tych ludzi na śmierć, wydając te decyzje o wywózkach, też okłamując społeczeństwo polskie, jeżeli chodzi o to, kim są ci ludzie na pograniczu. Dotyka pan bardzo delikatnego i wrażliwego, łapiącego pan był za blisko serce... tego człowieka, a mnie po prostu zastanawia. Znaczy, ja chcę zestawić dwie rzeczy, bo mówiąc pan o granicy i mówiąc o cierpieniu ludzi... Ja mówię, bo też którzy... do pana się chciałem odezwać w związku właśnie z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem, którzy odpowiadają za to zło na pograniczu polsko-białoruskim. Byli ministrami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, podlegała im Straż Graniczna. Pan ma te refleksje, przynajmniej tak pan o tym mówi. To chyba słychać z moich wypowiedzi. Okej. Czy Mariusz Kamiński kiedykolwiek miał jakąś refleksję, że Dlatego zło? chcę panu udzielić odpowiedzi. Bo mówiąc o takich wrażliwych sytuacjach i wrażliwych tematach, łapiących za serce, gdzie ludzie szukający lepszego życia
bo niczego innego, wolności, spokoju, może uciekającej przed śmiercią. Nie wiemy tak naprawdę, co prywatnie u tych ludzi się dzieje, czy system represyjny, czy dyktatorzy, którzy niszczą tych ludzi. Są też cudzoziemcy na pograniczu. Są tacy ludzie jak Beata Sawicka, jak Weronika Marczuk. Tak, tylko chciałbym dokończyć to, bo chcę zestawić dwie rzeczy. Tak? I rzeczywiście mamy ludzi na pograniczu i te tragedie ludzkie, ale mamy w mojej ocenie zwykłych politycznych aparatczyków, bezrefleksyjnych, bo jeżeli oglądam programy, albo sam znam osobiście z opowieści przeszłość Mariusza Kamińskiego, który walczył z komuną, który walczył z reżimem przed rokiem 90 w Polsce, to rzeczywiście te jego czyny zapisują się w sposób chwalebny na kartach historii. Ale kiedy w sposób nierefleksyjny nie pomaga ludziom, albo dla korzyści partyjnej PiS-u tylko i wyłącznie niszczy Beatę Sawicką, Weronikę Marczuk, albo w taki chorobliwy, opętany sposób chcą, przede wszystkim Wąsik, zniszczyć państwa Kwaśniewskich, to rzeczywiście z perspektywy czasu należy postawić pytanie, co z tymi się ludźmi stało. Bo nawet jeżeli dziś budują się na osoby walczące z korupcją i to, że zostali skazani przez sąd prawomocnie, Duda ich kumpel Duda ich ułaskawia i mówiąc o tym, że oni płacą pewnego rodzaju cenę za ich walkę z korupcją, to ja się śmieję. Śmieję się dlatego, że w tamtym czasie byłem w samym jądrze CBA i widziałem, jak to wygląda i to nie była żadna walka z korupcją, tylko to była walka z przeciwnikami politycznymi, którzy mogliby odebrać procenty w sondażach, którzy mogliby pomniejszyć słupki sondażowe PiS-owi i o nic innego nie chodziło, bo jeżeli ci ludzie mieliby odwagę walczyć z korupcją, to panie redaktorze, chyba powiem coś, o czym wcześniej nie mówiłem. Po tym, jak PiS wygrał wybory, nie przypomnę sobie nazwiska, ale pewnie sobie odświeżę, mamy do czynienia z wiceministrem sportu z ramienia PiS-u, który mówi o tym, że przy ustawie dotyczącej turystyki mamy do czynienia z korupcją i on prosi mnie o kontakt z CBA. Ja kontaktuję się wtedy z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernestem Bejdą i udajemy się na spotkanie do CBA. Towarzyszy mi też posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arendt i ten wiceminister, najwyższym rangą funkcjonariuszom w CBA przedstawia informacje, jakie pozyskał, będąc właśnie tym wiceministrem w Ministerstwie Sportu. I on za kilka tygodni zostaje odwołany, a Beata Szydło mu mówi: jesteś zdrajcą, na swoich się nie donosi. No to jeżeli mieliby te przysłowiowe jaja i walczyliby z korupcją, to niech nie opowiadają dziś głupot, że przez 8 lat w spółkach z kapitałem Skarbu Państwa nie dochodziło do przestępstw, bo zaraz się okaże, że Obajtek to będzie Corleone rozdającym na lewo i prawo i poniesie ogromne konsekwencje, tylko wtedy należałoby zadać pytanie, gdzie był Pegasus, gdzie był Wąsik, gdzie był Kamiński, gdzie było CBA? CBA ich chroniło? Czy CBA miało zwalczać tą przestępczość? Chciałbym usłyszeć odpowiedź na to pytanie. Pan zapomniał jego nazwiska, tak? Tak. To był który rok? 15. On był gdzieś ze wschodu, z Lublina. Wiceminister sportu, tak? Jak pokaże pan mi jego zdjęcie, to na pewno go rozpoznamy. W tamtym czasie dobre relacje mieliśmy ze sobą, tym bardziej, że on sam do mnie trafił. Do pana. A pan już wtedy... Nie byłem posłem, nie byłem związany z CBA, ale szefem CBA był Ernest Bejda, a on chciał dotrzeć do CBA, żeby móc złożyć zawiadomienie. Kacper, u ciebie działa internet? Możesz wpisać wiceminister sportu 2015? Wstanę sobie na chwilę, będzie problem? Tak, nie, wstań. Muszę się rozprostować. Tak. Już ścierpłem cały. Tak. Dziękuję za cierpliwość. Jako wiceministra sportu? Tutaj coś jest, tak? Trzeba może kliknąć. Zamknąć. Jeszcze cofniemy? Coś tu... zobaczę.
No i cholera jasna, tak go kurde tutaj by... Wydaje mi się, że to jest on. A ma pan do niego numer? Jak on się nazywa? Ten jest Dawid Lasek. Dawid... Dawid Lasek. Dawid A Lasek. moment, No, ja jak zobaczę, zdjęcie. ja zobaczę w swoim telefonie, może mam zapisane. Ja myślałem, że to jest sprawa, o której gdzieś było głośno. To pan Nie. Nie? Nikt o tym nie wie. O, zobaczy pan, tu więcej jego zdjęć będzie. Mam, Dawid. Dawid Lasek. No, ale mam jego numer telefonu. Ma pan jego numer? To była to jaka sprawa? Ustawa o turystyce i tam prezes ja nie mówię teraz tak literalnie, zgodnie z nazewnictwem, ale jest prezes tej izby turystycznej i oni w tej ustawie przepychali zapisy korzystne dla siebie, dla tej izby. Lasek, tak? Lasek. Sygnał jest. Sygnał jest. No dobra. A na spotkaniu w CBA przy Alejach Ujazdowskich byłem ja, on i Iwona Arendt. Tu Solsztyna, ta posłanka. No, On do pana przyszedł. tak. Szukał do pana kontaktu. A co, sam jako wiceminister sportu nie miał zaufania do służb? Nie miał dotarcia, nie miał jak tam się skontaktować, nie miał jak się spotkać i porozmawiać. Ale my się znaliśmy, no od tamtego momentu, jak został zdymisjonowany, nasze kontakty się totalnie urwały. Ale jak dotarł do mnie, to my się wcześniej znaliśmy, no i miał na tyle zaufanie, że poprosił mnie, aby skontaktować się z kierownictwem CBA, ponieważ chciał złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w Ministerstwie Sportu, właśnie przy tworzonych, nowelizowanych przepisach dotyczących turystyki i wskazywał konkretne zapisy w ustawie, które miałyby być korzystne właśnie dla tego prezesa tej izby turystycznej. I to bodajże dotyczyło przewoźników turystycznych. To tyle lat temu było. I rzeczywiście udało mi się takie poprzez Ernesta Bejdę spotkanie w siedzibie przy Alejach Ujazdowskich zorganizować. Był dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego i 2 funkcjonariuszy. Towarzyszyła przy tym spotkaniu też Iwona Arendt, posłanka w tamtym czasie. No i po jakimś czasie wiceminister dzwoni do mnie i mówi, że został zdymisjonowany, bo Beata Szydło mu powiedziała, że w swoje gniazdo się nie wrzuca i jest zdrajcą. Mówił coś więcej? No był Żalił bardzo się? rozgoryczony, że rezygnuje z polityki i chce się odciąć i nie chce z tym środowiskiem mieć nic wspólnego. A ta ustawa rodziła jakieś zagrożenie, że kto na tym się mógłby wzbogacić? To były zapisy korzystne właśnie dla przewoźników turystycznych. Ja szczegółów nie pamiętam. Nie pamięta pan, czy równolegle do wprowadzania tej ustawy ktoś, nie wiem, powiązany z Prawem i Sprawiedliwością, jakiejś firmy przewozowej nie organizował? Było Pod kogoś podane- specjalnie to było robione? Tak, konkretne z imienia i nazwiska był ten prezes Izby Przewoźników Turystycznych. Było wskazane, tak? Kto lobbuje, kto naciska, kto pokazuje, ale to wszystko będzie miał ten wiceminister Dawid tą wiedzę. Zresztą on zero-jedynkowo na stole pokazywał to funkcjonariuszom CBA. Tak? Byłem ramię w ramię, bo siedziałem ja, minister i poseł Iwona Arendt. Tak? I to było spotkanie kilkugodzinne w gabinecie zastępcy szefa CBA na samej górze. Pamięta pan, kto wtedy był tym zastępcą? Ernest Bejda był szefem, a jego zastępcą był, nie pamiętam nazwiska. To był rok 2015.
15, może początek 16. Nie dam sobie ręki obciąć, tak? No bo tyle lat minęło i nigdy do tych tematów po tamtych wydarzeniach nie wracałem. Pan odszedł z... Ja odszedłem już w 2010. A z 11 Sejmu. zostałem posłem, odszedłem z Sejmu w 14. Tak pan odszedł i tam było takie, no... Ale miałem kontakty cały czas z tymi ludźmi. Jeszcze panu ufali? Że nie odciął się wtedy jeszcze pan zupełnie odchodząc? Nie, wtedy się jeszcze nie odciąłem, bo jakby ta moja przemiana, tak, i katarzis, jakie przeszedłem, to nastąpiło w roku 19. Czyli wciąż pan jeszcze był człowiekiem Kamińskiego i Wąsika nawet po odejściu z Nie, Sejmu? bo Czy bliskim ideowo? w moim życiu też wiele zaszło zmian. I kiedy mój bardzo dobry kolega zmarł, i uważam, że powinien zostać uhonorowany przez Kamińskiego i Wąsika państwowym odznaczeniem, a tego nie zrobiono, a on jako funkcjonariusz pod przykryciem działał w sprawie afery gruntowej, to zadzwoniłem po uroczystościach pogrzebowych do Kamińskiego i powiedziałem mu, że jest gnojem za to, jaką przyjął postawę. I wtedy nasze relacje się zakończyły. Jeszcze może tak, wracając do sprawy tej ustawy odwołania tego wiceministra. Trwało to wiele godzin. Jaka była atmosfera? Przyszedł człowiek, o sprawdźmy, zobaczmy. Znaczy zainteresowanie było ogromne całą sprawą i wyglądało to w taki sposób, że rzeczywiście CBA będzie realizować zadania zmierzające do tego, aby tą sprawę wszcząć, wykryć, zatrzymać osoby, które miałyby dopuszczać się przestępstw. Ale nigdy do tego nie doszło. I kontakt z Mój się urwał wtedy. Urwał. I już pan nie śledził tego, co dalej się wydarzyło. A co z samą ustawą weszła? Nie śledziłem już później jakby tej ścieżki ustawodawczej, tego konkretnego przepisu. I też nie wiadomo, czy w ogóle jakiekolwiek postępowanie było prowadzone przez służby wyjaśniające. Nie. Znaczy z mojej wiedzy żadne. Tak, a on po prostu, ten Dawid, wiceminister, podjął decyzję, bo rozmawiałem z nim przez telefon, powiedział, że nie chce mieć z nim nic wspólnego i wycofał się z tego, co deklarował, że wycofuje się w ogóle z takiego życia politycznego. Już po tym wywiadzie dodzwoniłem się do Dawida Laska, byłego wiceministra w rządzie Beaty Szydło. Potwierdził to, co w sprawie okoliczności jego odwołania opowiedział agent Tomek. Dodał, że o swoich podejrzeniach w sprawie forsowanej ustawy związanej z turystyką zaalarmowali go najpierw urzędnicy ministerstwa. Przyznał, że został odwołany przez Beatę Szydło tuż po tym, kiedy o możliwych nieprawidłowościach powiadomił Centralne Biuro Antykorupcyjne. Bardzo przeżył to, w jakich okolicznościach został zwolniony. Z Dawidem Laskiem próbowałem umówić się na rozmowę przed kamerą. Początkowo był otwarty na takie spotkanie, jednak z czasem przestał odpisywać na SMS-y i nie odbierał już ode mnie telefonu. Dzień dobry, pani poseł, z tej strony Piotr Czaban. Ja jestem dziennikarzem redakcji Czaban robi raban. Udało mi się porozmawiać telefonicznie również z posłanką Iwoną Arendt z Prawa i Sprawiedliwości. Początkowo zaprzeczała, że cokolwiek wie o sprawie Dawida Laska. Po przedstawieniu przeze mnie kolejnych argumentów potwierdziła, że to ona skontaktowała ówczesnego wiceministra sportu i turystyki z agentem Tomkiem. Twierdziła, że nie pamięta wizyty w siedzibie CBA i że w ogóle nie interesuje ją to, w jakich okolicznościach Dawid Lasek został odwołany. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Od teraz ten kanał możesz wspierać na subpi.pl. Szczegóły w opisie filmu. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia studio Soho Film i Multimedia z Poznania.
twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban nominowany do Pióra Nadziei Amnesty International. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammaraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Do grona moich patronów właśnie dołączyły Iwanka Sudek i Katarzyna Szastok. A w taki sposób wspierają mnie również Ewa Wdowiak, Marta Wieszczycka, Magda Czarkowska, Magdalena Klemensowicz, Anula Dmytruszyńska, Katarzyna Szatyłowicz, Gosia Drozd, Agata Bonenberg, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Anita Głowińska, Magda Górak, Iza Brodnicka, Justyna Rochon, Michał Słowik, Wojtek Trzciński, Katarzyna Mielec, Mirosław Rybałtowski, Marek i Magda z Torunia, Kryśka Zdziechowska, Joanna Przewłocka, Wojtek Buczyński, Magda Zielińska, Karolina Górecka, Tomasz Czech, Anna Oryńska, Marita Adamska, Ewa Schmidt-Mendoza, Maciej Jasiuczenia, Wiola Hitro, Anna Domanowska, Andrzej Klos, Ludmiła Śliwieńska, Anna Mazan, Małgorzata Majewska, Mateusz Myśliwski, Monika Uziębło, Ania Rabczyńska, Agnieszka Laska, Dorota Gabała, Zofia Malcher, Agata Sulikowska-Dejena, Ola Okońska, Katarzyna Pasek, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Hubert Zadrożny, Dariusz Grochal, Paweł Podkościelny, Tomasz Niechoda, Basia Andrysiak, Tomasz Białecki, Magdalena Babral, Marta Sikora, Kasia Kruszewska, Adhina Jędrzejczyk, Aga Lys, Wioletta Wojtasiak, Marta Białobrzeska, Piotr Dąbek, Agnieszka Grondas, Iwona Skoneczna, Agnieszka Wolska, Blandyna Domagała, Małgorzata Pietrowska, Irma Czerwińska, Gosia Adamczyk, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Bartosz Romanek, Ewa Tarasewicz, Marcin Pyrzyk, Wawrzyniec Mąkinia, Aleksandra Lipowska, Katarzyna Więciorek, Basia Madej, Agnieszka R. Jobda, Marta Leśniak, Sandra, Joanna Poziemska, Agata Drummond, Marlena Fatyga, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Joanna Karbowska-Bebel, Anna Mrowiec, Bogna Badowiec, Dawid Weisbrot, ABCD, Olga Łojewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Dorota Lubiewska, Jacek Chlebowski, Joanna Tyszczuk, Jakub Bielikowski, Hanna Kotowska, Maria Szyszko, Genowefa Nowak, Maciej Żurek, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Helena Szlezak, Krystyna Kozioł, Anna Kopydłowska, Dariusz Dudojć, Jolanta Malinowska, Błażej Marciniak, De Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Kasia Skakki, Joanna Niebieszczańska, Bożena Nowak, Piotr Szyndlarewicz, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Anita Poddębniak, Marcin Pankał, Stanisław Choeft, Anna Pasikowska, Krystyna Lasota, Agnieszka Będkowska, Jadwika Jędryjas, Jolanta Tomczak, Marzena Jaszczak, Marzena Potepa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Maciej Śliwa, Jola Barabasz, Adam Drabent, Katarzyna Dąbek, Krzysztof Dziedzic, Jacek Czernik, Tomasz Szczechowiak, Alina Geniusz-Siuchnińska, Andrzej Marszałek, Tomasz Zduński, Dorota Podgórska, Beata Sujka, Piotr Celiński, Katarzyna Frejlichowska, Anna Dormajer, Andrzej Dunaj, Ścibor Zawiślak, Stanisław Baran, Marek Durski, Anna Langowska,
Robert Wieckowski, Maria Noska, Urszula Keczma, Adam Czarny, Łukasz Kostka, Janusz Bójko, Paweł Smater, Agnieszka Kurzyńska, Wiesława Grecka, Basia Esz, Beata Walatek, Teresa Fulbiszewska, Agnieszka Barszczewicz, Maria Antolak, Ewa Szczepankiewicz, Adam Myk, Janusz Gierucki, Dariusz Cygert, Tobi, Majka Duczko, Agnieszka Wrzaskowska, Anna Guzek, Karol Stańczyk, Anna Smenda, Arkadiusz Malewicz, Małgorzata Kłoszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Staszewska, Witold Ściślak, Miszka Otlowski, Jerzy Machnikowski, Arwo Pole, Maciej Reputakowski-Madej, Beata Piechocińska, Paweł Paceński, Patrice Senekal, Michał Kowalówka, Mateusz Wojak, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Karolina Baca-Pogorzelska, Lelek z 200, Danuta Dowiat, Gabriela Wiktorowicz, Krzysztof Mleczek, Robert Gola, Julita Białobłocka, Małgorzata Maj, Andrzej Rożdżeński i Ewa J.P. A w marcu jednorazowymi wpłatami m.in. na portalu Subpi wsparli mnie zarówno anonimowi darczyńcy oraz Grażyna Drzewiecka, Ewa, Danuta Rakowska, Barbara Ćwięczek, Anna, Agnieszka Błach, Marlena Fatyga, Marcin Komorek, Barbara Przesmycka, Roman Nowacki, Ewa, Kornelia Sutryk i Janka Graban. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.